Dzień dobry. Dzisiaj mieliśmy bardzo niespokojną noc. Łukasz wszystkich obudził, bo usłyszał niedźwiedzia. Wysłał mi na Messengerze informację, żeby przygotować broń, jaką tylko mamy. Sam wyciągnął spray na niedźwiedzie, scyzoryki i wszystkie kabanosy, jakie tylko miał. I co to było, Łukasz, w końcu? To był taki wielki grubas, który chrapał tak. Dzisiaj przed nami sporo jazdy, bo mamy do przejechania ponad 1000 km na północ do Parku Narodowego Wood Buffalo National Park, więc będziemy to jechali za 2 dni, czyli dzisiaj przejedziemy może nawet 700 km, a potem stamtąd jedziemy do Yukonu i w kierunku Alaski i powinniśmy w jakieś 3-4 dni dojechać do Alaski. Także około tygodnia, może nawet dłużej zajdzie nam dojechanie do Alaski, bo jeszcze po drodze jakieś trekkingi, postoje i tak dalej. Także dzisiaj spędzimy większość czasu w drodze i to będzie dobra okazja, żeby Wam pokazać, jak wygląda taki standardowy dzień na naszej wyprawie. Budzimy się chwilę po wschodzie słońca, żeby już było jasno. Teraz w tych rejonach, w których jesteśmy, wschód słońca jest około godziny 6:37, więc tak się budzimy. I około 2 godziny zajmuje nam to, żeby zjeść śniadanie, żeby spakować namioty, ogarnąć się, umyć zęby i tak dalej, i żeby ruszyć w trasę. I po 2 godzinach ruszamy. Jeżeli chodzi o jazdę w samochodzie, to przez 90% czasu kieruję ja, bo tak naprawdę jedynymi kierowcami jesteśmy ja i Filip, ale Filipowi większość dnia zajmuje montowanie filmów, więc przez większość czasu jadę ja. Potem, jeżeli Filip już skończył montować odcinek z poprzedniego dnia, to się zamieniamy i trochę on prowadzi, ale codziennie zamieniamy się też wewnątrz busa. Jest rotacja, jeżeli chodzi o miejsca, żeby każdy miał takie same widoki, no bo jednak z przodu są najlepsze, więc codziennie inna osoba siedzi z przodu na miejscu pilota i jest takie kółeczko codziennych zamian. Jeżeli chodzi o mycie naczyń, to każdy myje naczynia po sobie. Jak są jakieś wspólne, to kto tam się po prostu trafi. Dlatego właśnie umyłam całą miskę rzeczy. Tyle zjadłam, tyle wypiłam. Codziennie rano też sprawdzamy. Ania sprawdza. Ania? Ania sprawdza, tak. Jak się sprawdza olej? Co, Ania, sprawdzasz? Wspaniale. Sprowadziłam pierwszy raz w życiu olej. Od 3 lat mam prawo jazdy. Pozdrawiam mojego egzaminatora. Co jeszcze sprawdzamy rano, Filip? Humory, czy mamy dobre, czy mamy złe. Pogodę. Czy mamy dobrą, czy mamy złą. Czy nam zimno stopy, czy ciepło stopy. Ja kolej. Ania nie śpi, bo trzyma klapę. Jeszcze z takich codziennych ciekawostek, to zawsze na wyprawach mieliśmy taki problem, że bardzo szybko się zużywały i łamały krzesełka, na których siedzieliśmy, bo nikt ich po prostu nie szanował, każdy z rozpędu na nie skakał, siadał i tak dalej. Proste rozwiązanie, jakie na to znaleźliśmy, wystarczyło podpisać krzesełka. Każdy ma swoje krzesełko, dzięki czemu każdy je szanuje i jakimś dziwnym trafem wszystkie są w super kondycji. Krzesełko Ani. Jak Ania siada? O proszę, jak delikatnie. No. Jest jeszcze jedna rzecz, którą należałoby wyjaśnić, bo często się zastanawiacie, dlaczego większość komentarzy na tych filmach mówię ja, a nie reszta ekipy. To nie jest tak, że ja im zabraniam, czy kamera jest schowana w jakimś tajnym sejfie, bo kamera jest ciągle pod ręką, ciągle jest włączona. Razem z Filipem próbujemy często ludzi nagrywać, namawiać, ale po prostu nie każdy to lubi. Wiecie, to nie jest Big Brother i nikt tutaj nie jechał z takim nastawieniem, że będzie musiał mówić do kamery i wszystko, co robi, będzie gdzieś tam publikowane. I tak bardzo dużo Wam tutaj na tych vlogach pokazujemy. Żadna wyprawa nie była tak szczegółowo relacjonowana jak ta. Najczęściej było tak, że pojawiał się jeden film z całej wyprawy albo jeden film z tygodnia. Tu macie codzienne filmy, także tego jest bardzo dużo. Raz na kilka dni robimy też przerwę na zakupy. Nie robimy tego codziennie, bo po pierwsze codziennie nie ma tanich marketów, tak jak tutaj akurat dzisiaj trafiliśmy, ale też dlatego, żeby nie tracić czasu, więc ustalamy sobie, że raz na 5-6 dni robimy zakupy i trzeba zrobić zapasy, które wystarczą na co najmniej tydzień. Idziemy do Walmarta zrobić właśnie takie zakupy. Właśnie na YouTubie wyskoczyła nam informacja, że dzisiaj jest rocznica założenia McDonalda w Kanadzie. W 1967 roku
McDonald's przyszedł do Kanady i z tej okazji jest dzisiaj promocja. Wszystkie hamburgery są po 67 centów. Nie lubimy McDonalda, bo to niezdrowe i tak dalej, ale z powodów badawczych i dziennikarskich idziemy to sprawdzić i zjeść. Proszę bardzo. 67 centów za hamburgera, wziąłem 3. Sprawdzimy, czy smakują tak samo. Smakuje tak samo jak ten za $2. Jesteśmy na warsztacie, ale nie martwcie się, to nic poważnego. Mamy w busie założone nowe opony, ale jedna z nich zaczęła gubić powietrze. Przez 2 dni ją pompowaliśmy do pełna i gubiła tak z jednego bara, więc zajechaliśmy do warsztatu, żeby nam to sprawdzili, bo jak wyjedziemy potem w dzicz, to już nie będzie tak łatwo o warsztat. Okazało się, że mamy pecha. Nasza opona ma fabryczny defekt. Jest jakiś wielki bąbel, który powiedzieli panowie, że wybuchnie prędzej czy później i nie możemy na tym jechać, nie da się tego naprawić. No i teraz czekamy, czy jest możliwe, że taką oponę załatwią. Ok, mamy naprawioną oponę, możemy bezpiecznie jechać dalej. Za robociznę policzyli nam $25, także spodziewałem się więcej w sumie. W sumie to ile naprawiali z godziny? Z godzinę czasu naprawiali. Sama opona 196, także całkiem drogo, no ale niestety takie są ceny za nową oponę. A opona to bezpieczeństwo, na bezpieczeństwie się nie oszczędza. Jak się oszczędza na bezpieczeństwie, to się umiera. A my umrzeć nie chcemy, więc wymieniliśmy i jedziemy dalej. Na pewno słyszeliście o gorączce złota, która miała miejsce w Ameryce, ale pewnie nie słyszeliście o gorączce związanej z futrami bobrowymi. Pod koniec XIX wieku traperzy prawie całkowicie wytępili bobry w całej Kanadzie i rząd wprowadził zakaz polowania na bobry. Populacja się odrodziła, ale kilkadziesiąt lat później, w 1919 roku, rząd stwierdził, że jednak woli czerpać zyski z pozwoleń na polowanie na bobry i znowu zdjął zakaz, zaczął wydawać płatne pozwolenia. W Europie wtedy zrobiły się bardzo popularne futra z bobra i zapanowała tutaj prawdziwa gorączka związana z polowaniem na bobry i z pozyskiwaniem ich futer. Wtedy Puszcza Kanadyjska jeszcze była bardzo dzika, nieodkryta i panowały tu bardzo ciężkie warunki i tysiące ludzi kupowało te licencje do polowania na bobry, ruszało tutaj w puszczę i wybijali wszystkie bobry, jakie tylko mogli znaleźć, a ceny były tak wysokie, że ludzie potrafili się nawzajem zabijać, żeby przejąć futra bobrów, które gdzieś tam ktoś inny sobie upolował. I znowu doszło do tego, że prawie wszystkie bobry wyginęły. Dzisiaj populacja już jest dużo większa, no ale to przez to, że rząd znowu to kontroluje. Za nami tama zbudowana przez bobry, także już chyba jesteśmy blisko. Bobry to są w ogóle bardzo mądre zwierzęta, bo jak chcą dosięgnąć do jakiegoś drzewa, które jest zbyt daleko od wody, żeby je zwodować, to specjalnie potrafią wbudować tamę, zalać cały okoliczny teren, aż woda podejdzie pod te drzewa, które one chcą dosięgnąć i wtedy sobie podpływają, obcinają to drzewo, drzewo spada i mogą sobie je zwodować. I traperzy kanadyjscy bardzo dużo nauczyli się właśnie od bobrów i w ten sposób potem tak samo budowali tamy, zalewali tereny i wodowali drewno, które jest tu bardzo cenne, aż do dużych miast. To wszystko zbudowały bobry i wszystkie te tamy, które są z tamtej strony. Skubane. Przede wszystkim nie bobry, tylko beavers, przecież tu no nie rozumiem, jak do nich mówisz per bobrze. Musisz mówić beaver, come out, beaver. Po raz kolejny miały być dzikie zwierzęta, ale nie ma w miejscu, w którym powinny być. Więc coś musi być nie tak, że odganiamy te dzikie zwierzęta. I mam taką teorię, że to przez Łukasza, bo Łukasz strasznie nie lubi komarów. Nawet jak się pojawią 2 komary wieczorem, to on już zaczyna się nacierać wszystkim, co się tylko da. I całymi dniami się naciera tymi wszystkimi środkami na komary. I mam taką teorię, że po prostu tak dużo się naciera, że stężenie tego środka jest tak duże, że przegania nie tylko komary, ale wszystkie inne żywe istoty. I dlatego nie spotkaliśmy ani bobrów, ani niedźwiedzi, ani łosi,
Powiem ci, że to jest męczące. Jedziesz tym samochodem, cały czas się patrzysz między te drzewa, że coś zobaczysz. Tutaj łazisz, patrzysz się w krzaki i nic. Mamy w busie zamontowane dwie przetwornice, które zamieniają napięcie 12V na 220. Tutaj są zamontowane jedna i druga, dzięki czemu możemy sobie podczas jazdy ładować sprzęt, jak na przykład laptopy. I dzięki temu Filip może z tyłu przez pół dnia montować odcinki vlogów, które oglądacie, a Ola może sobie na przykład obrabiać zdjęcia. Na postoju teoretycznie też by to mogło działać, ale nie mamy drugiego akumulatora, więc gdybyśmy ładowali z przetwornicy na postoju, no to by się wyładował akumulator i byśmy już nie mogli odpalić auta, a tego byśmy nie chcieli, szczególnie w dziczy. Więc wszystkie sprzęty, łącznie z dronem, z aparatami, z GoPro, z telefonami i tak dalej, ładujemy podczas jazdy. Codziennie, jak zbliża się wieczór i wiemy, że do zachodu słońca zostały ze 2 godziny, to zaczynamy szukać jakiegoś miejsca na nocleg, żeby się gdzieś rozłożyć. Czasem po prostu wypatrujemy jakichś zjazdów, czasem sprawdzamy w jakiejś aplikacji. I teraz dojechaliśmy właśnie do takiego jednego miejsca nad rzeką. Tylko przeszliśmy się najpierw na piechotę, żeby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie dojechać naszym autem aż do rzeki, czy trzeba będzie zostać w lesie. No ale już widzimy, że droga taka trochę błotnista i może być ciężko. Więc chyba zostaniemy w lesie.